Udało się, jesteśmy na statku. To jest taka 4-osobowa kajuta. Zaraz pokażę. Także jeszcze 2 osoby tutaj na pewno dojdą do niej. 2 dolne łóżka, 2 górne, jak widać. To tak wygląda za okienka. Tu jest chyba taki pomieszczenie, taka świetlica. Tu można pograć. Kasino tu jest. Tu jest to, a jakiś sklep albo coś takiego, nie? Sami nie wiemy, co gdzie jest. Poznajemy ten statek. A widzicie, całkiem sporo jest tych pomieszczeń, kabin. Tu jest cały korytarz. Tu jest też cały korytarz z kabinami. O, tu widzicie, jest nawet... To chyba jest ten duży statek w takim razie. Tak, to jest ten duży. To jest cały plan tego wszystkiego. Tutaj jest dla... Office. Jest 36 jeszcze? Tu może są w ogóle też dla załogi miejsca. Nie, to jest właśnie tutaj. Tu jest crew only. To są. To jest z tej strony. Tak, jesteśmy na rufie. O ile dobrze wiem, to tył statku to jest rufa, bo przód statku to jest dziób. Tu widzicie to miejsce, gdzie się wjeżdża na statek. Bo na statek mogą wjechać też koleje, no i oczywiście tiry. I nasze rowery, tam wszystko jest zaparkowane. Jeszcze nigdy takim dużym statkiem nie płynąłem. Także będzie to dla mnie nowe doświadczenie. To jest pokład środkowy, a tu jeszcze się da wyjść na pokład górny. Myślę, że najciekawsze będzie dopiero jak już będziemy płynąć. Zobaczymy wtedy na GPS-ie, jaką mamy prędkość. Idę teraz na dziób statku. Nie wiem, jak poprawnie mówić, czy to powinienem mówić statek czy prom. No statek to jest chyba taki bardziej, który nie kontenery przewozi czy coś, a to jest prom, bo wjeżdżają na niego samochody, jeśli dobrze rozumiem. Tak, że to jest górny pokład i dziób. Tak wygląda recepcja. Pani teraz gdzieś poszła, jest pewne zamieszanie. Niektórzy zapłacili za 2-osobową kajutę, a 2-osobowe się już skończyły. My mamy 4-osobową, tak jak zapłaciliśmy, więc czekamy, żeby kogoś jeszcze... Wybieramy sobie teraz, kto z nami ma spać. Okay, mamy zmianę planów. Będziemy zmieniać kabinę. Nie wiemy czemu. Nie wiemy czemu i nie wiemy... Ale ona powiedziała, że będzie dobrze. Że będzie dobrze. O, ona po prostu nie ma... Ona nie ma... Dużo nie rozpakowaliśmy. Słuchajcie, ja ją trochę rozumiem, bo ona nie ma listy pasażerów. Tak. Nie wie, kto za co zapłacił. Okay, I'm sorry. You stay there. I'm sorry. Budzimy się? Хорошо. Jeden dyszę. Dobra, czyli jednak z powrotem się wprowadzamy. Dobra. No, także widzieliście, wypakowanie, z powrotem pakowanie. Można by rzec, że jak się jedzie pociągami, tymi plackartami gdzieś w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, tam gdzie one jeżdżą, to jest o tyle prościej, bo tam jest numer biletu, numer wagonu, numer miejsca, tak? I wszystko jest jasne, za co zapłaciłeś. A tutaj pani nie ma tych numerów. Przychodzą ludzie, zapłacili tam za co chcieli. Myśmy kupili najtańsze bilety, czyli mamy tą kajutę dla 4 osób. Ale niektórzy kupili te droższe, 2-osobowe, a wchodzą na pokład jako ostatni, bo pierwsze pojechały tiry i pani już nie ma tych podwójnych i teraz jest zamieszanie. Jest tu coś w rodzaju takiej świetlicy. Tam jest
czajnik, można sobie robić herbatę, jest esencja i woda gorąca. Chwilę to odpoczywam, nie wiem o której wypłyniemy, nie ma takiej informacji. W końcu para francuska, która podróżuje samochodem do nas, do kajuty, doszła. Teraz gdzieś wyszli na pokład, robią zdjęcia. Czekamy, bo no wszystko już jest załadowane, tylko jeden wielbłąd nie chce wyjść Tak, i wszyscy tutaj stoją, widzicie, że i patrzą. bo jest widowisko, nie? Coś się dzieje, wielbłąd nie chce iść. Próbowali go wciągnąć samochodem, ale się nie udało. No i teraz coś innego wymyślają. Zobaczymy, mam nadzieję. Pójdziemy do ładowni, gdzie stoją wszystkie maszyny, wszystkie samochody, i nasze rowery zobaczycie też. No i zobaczymy potem wielbląda. Tam jest głośno, bo chodzi chłodnia, bo w jeden pewnie jest chłodnia na tym. No tutaj konie są w tym. Tu są konie. A jeszcze wam pokażemy, gdzie stoją nasze rowery. To musimy obejść. Tak, trzeba obejść. Tu będą jakieś, coś chyba wycofywać auto, żeby... A nie można tam? Tutaj się zapakowały motory, a myśmy się zapakowali z rowerami tutaj koło okienka. Jeszcze dałem takie podpórki pod koła, jakby rzucało statkiem, żeby się nic nie przewróciły. Zapięliśmy je linkami, ale nawet nie z tego powodu, żeby je ktoś ukradł, tylko po prostu, żeby się nie wywaliły. Coś wymyślili. Wielbłąd nie chciał iść, to jedzie. Dawaj, 4. Trochę się zestresował, ale udało się go tym oto pojazdem tutaj przytaszczyć. Ten facet chciał pojechać na wielblądzie do Mekki. Przyjechał z Kazachstanu i dojechał do granicy z Iranem, a tam go nie wpuścili do kraju, bo jest na wielblądzie, więc teraz wraca i prawdopodobnie jest tak, że ten wielbląd już był na statku i teraz no, nie spodobało mu się i teraz jeszcze drugi raz wejść, bo się boi. Села есть? Нет. Нет? Есть, села есть. Он есть ее? Да, конечно. Давай, вот, Ciu. Ten pan, który tutaj z tyłu z tego wielbłąda stoi, to jest jego właściciel, czyli chciał zrobić hacz, czyli to się po naszemu nazywa pielgrzymkę do Mekki. Chciał zostać po prostu hadzi. Wielbłąd się zestresował, bo już tu na statku jechał, ale już zaraz będzie z nim wszystko w porządku. Także było widowisko, wszyscy pomagali, kto jak mógł. Wielbłąda udało się zataszczyć do środka. Teraz tam biedny, zestresowany stoi, ale jak ruszymy, to pewnie się uspokoi. No i co, czekamy aż odpłyniemy.
Tutaj te wrota się będą pewnie za chwilę zamykać. Co do Renda? Odpływamy? Jako kapitan, proszę cię, tu masz punkt sterowniczy. Nie, ale mamy jeszcze poczekać na Francuzów. A. Statek jest gotowy do odpłynięcia. Tutaj jest... Masz pomieszczenie kapitańskie, mostek kapitański. I fajnie jest w taki towarowy, na takim towarowym statku, że nie ma, że nigdzie, albo na takim starym, nie wiem od czego to zależy, że nigdzie nie ma zakazu wejścia prawie. Tu cały kokpit sterowniczy. No nie wiem, czy tak normalnie po statkach można chodzić. I tutaj pewnie silniki się tu steruje. Tu jeden, tu drugi. Telegraf lewy, prawy. Telegraf. A to jest pewnie koło, nie? Kierownica statku, czyli... Uprawienie rulami. Jak się nazywa kierownica statku? Ster. Koło sterowe, nie? Wylewaje maszyna. Chyba tak. Tak, tu dużo różnych przełączników, ale nic nie dotykamy. Tutaj widzicie komputery jakieś. Właśnie mówiłem do Dorendy, że chyba normalnie na jakimś takim statku nie w Azerbejdżanie to sobie nie można na mostek kapitański wejść i tam podotykać coś. A to jest, słuchajcie, łańcuch od kotwicy. Także tam się zrzuca kotwicę. A także kotwicę mamy podniesioną, bo jesteśmy zaczepieni linami. Tymi linami jesteśmy aktualnie zaczepieni do nabrzeża portowego. Ja nie wiem, czy używam poprawnego języka, ale zobaczcie, że tutaj jesteśmy z tych wyciągarek, aktualnie jesteśmy przyczepieni linami do nabrzeża portowego. Chcesz budować, to taki dom możesz zamówić u pana. Tak. Czy nie chcesz takiego? No, za długo musiałabym zbierać pieniądze. Nie, no to pan ci tanio przecież zrobi. Ja taki mały chcę. Ale może być z kamienia. Ale nie chcę z kamienia, A nie ja ze chcesz? słomy chcę. Ze słomy. Naturalny kamień. Aha. Już mamy plan ratunkowy, jakby statek tonął, to możemy ewentualnie, jak będzie taki sztorm, to wtedy wejdziemy na te, bo tu jest daszek, a jakby tonął przy ładnej pogodzie, to mamy tutaj łódeczkę albo tratwę, więc może po prostu weźmiemy i łódeczkę i tratwę. Tak. To będzie większa szansa, że którejś się utrzyma na wodzie. To jest łódeczka. Łódeczka ma nawet silnik, ale nie wiem, jak się go obsługuje, czy on w ogóle działa. Całkiem możliwe, że nie działa. Całkiem możliwe, że nie działa, tak. Ale jak coś, to silnik jest. Zawsze fajnie, można go Próbować zapalić. zabrać, można naprawić, jak się jedziemy gdzieś tam na morzu. No a tratwa po prostu tratwa. Siada się i się płynie. A i też dowiedzieliśmy się, że jest całkiem możliwe, że ten statek utonie, bo był taki podobny, były dwa takie same. Merkury 1, Merkury 2. Tak, to jest Merkury 2, a Merkury 1 15 lat temu już utonął. No, dlatego szansa taka jest. No. Ten jest teraz 15 lat starszy, więc Nawet się szansa zwiększa. tak.